Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak fugowałem płytki heksagonalne. Żeby fugowanie poszło sprawnie, trzeba zakupić odpowiednią fugę i posiadać odpowiednie narzędzia. Jeżeli chodzi o kolor fugi, no to trzeba dobierać je do płytek. Jest taka jedna zasada, żeby fuga nie była ciemniejsza niż płytki, ponieważ każde nierówności płytek wtedy będą bardziej widoczne dla oka. Ciemniejsza fuga na jaśniejszym tle bardziej przyciąga oko i jeżeli odstępy między płytkami były tak średnio równe, no to będzie to bardziej widać. Przynajmniej ja tak sobie to tłumaczę. Są różnego rodzaju przeliczniki, ile tej fugi potrzeba. Mi wychodziło gdzieś 2,5 kg i tutaj zasada najczęściej jest taka, że jeżeli kupujecie w mniejszych opakowaniach, to ten kilogram fugi jest droższy. W sklepie, w którym kupowałem tą fugę, 2 opakowania po 2 kg były droższe niż jedno opakowanie 5-kilowe. Dlatego kasowo worek 5-kilowy bardziej się opłacał. Podczas wybierania fugi trzeba zwrócić uwagę na kolor, dlatego warto jest zabrać płytki po 2 sztuki tam ze sobą, przyłożyć do wzornika w sklepie i dobrać fugę. Dodatkowo trzeba też zwrócić uwagę na to, jak szeroką tą fugę można układać, czy jest ona mrozoodporna, czy można je na przykład stosować na ogrzewanie podłogowe. Dlatego dobór fugi no to nie tylko kolor, ale też jej właściwości fizyczne. Czy fuga jest odporna na spękanie i na zabrudzenia. Jeżeli tutaj przy tych płytkach użyłbym fugi, która by wchłaniała brud, no to tutaj będzie się gotowało, chlapało i mogłoby się okazać, że po pewnym czasie ta fuga będzie brudna. Do koloru fugi od razu dobrałem silikon, który położę w narożniku wewnętrznym. Przed przystąpieniem do fugowania zaopatrzyłem się w odpowiednie narzędzia, waga do 5 kg kuchenna, naczynie do odmierzania odpowiedniej ilości wody, pojemnik do mieszania i tutaj powiem Wam zaskoczenie, ponieważ chciałem kupić fugę tak jak kilka lat wstecz razem z pojemnikiem do mieszania, ponieważ podczas mieszania fugi wszystkie elementy musicie mieć bardzo czyste, nie może to być tak, że użyjecie jakiegoś starego pojemnika po gipsie czy innych substancjach, ponieważ najzwyczajniej w świecie fuga będzie zabrudzona jakimiś zanieczyszczeniami i będzie to nieestetycznie wyglądało. Byłem przekonany, że taki pojemnik kupię sobie razem z fugą i wymieszam w nowym, świeżym pojemniku białą fugę, ponieważ czym fuga jest bardziej jasna, tym więcej zanieczyszczeń będzie na niej widać i w drugą stronę, jeżeli będzie to ciemna fuga, no to też jasne zabrudzenia będą widoczne. Nie udało mi się kupić fugi razem z wiaderkiem, dlatego użyłem pudełka po środku gruntującym. Oczywiście porządnie go wypłukałem i wyczyściłem. Podczas fugowania używałem też wiaderka glazurniczego, odpowiedniego mieszadła do fugi, pacy z gąbką i pacy do nakładania fugi. Do czyszczenia szczelin pomiędzy płytkami dobrze jest mieć szpachelkę albo nożyk do tapet. Jeżeli chodzi o czystość szczelin między płytkami, no to na kilku etapach czyściłem je. Podczas przyklejania od razu dbałem o to, żeby wyczyścić jak największą ilość tego kleju, która weszła między szczeliny, między płytkami. Czyściłem też zaraz po tym, jak ściągnąłem kliny do poziomowania płytek. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że czym dłużej ten klej sknie, tym jest twardszy. Podczas czyszczenia miękkich płytek trzeba zachować szczególną uwagę. Chodzi o to, żeby nie ukruszyć krawędzi płytki. Jeżeli ukruszycie krawędź płytki, która już została przyklejona, no to wymiana takiej płytki to duży kłopot. Często jest tak, że takie wykruszenie zostaje z Wami do następnego remontu. Czyli lepiej przypilnować to podczas czyszczenia, niż potem patrzeć na to przez kilkanaście lat. Jeżeli chodzi o czyszczenie płytek, no to dobrze jest też przeczyścić płytki na całej powierzchni. Chodzi o to, żeby podczas fugowania zastygnięty klej nie oderwał się od płytek i nie został wymieszany razem z fugą. Jeżeli macie całą powierzchnię płytek czystą, no to bardzo mocno spada możliwość zabrudzenia tej fugi jakimiś zanieczyszczeniami z zewnątrz. Tak jak widzicie, ten wzór jest dość drobny, dlatego nie będę urabiał dużej ilości fugi, tylko chcę urobić sobie fugę po kilogramie. Chodzi o to, żeby porządnie
porządnie wepchać tą fugę między płytki i żeby się zbytnio nie śpieszyć. Trzeba będzie się śpieszyć, ale tak, że na wszystko będzie czas. Ja będę urabiał po kilogramie fugi, po wyrobieniu tego kilograma uformuję fugę i znów urobię następną partię fugi. I teraz tak jak widzicie, ja tutaj mam 5 kg fugi i podczas transportu, gdzie ten samochód jedzie, drga, niektóre elementy, na przykład cięższe, mogły się przemieścić w dolną część worku, a lżejsze w górną. I mogłoby się okazać, że gdybyście z 5-kilogramowego worka usypali górną część fugi i wymieszali, mogłaby się ona kolorami różnić od tej, którą wzięlibyście z dołu. I patrząc na ścianę, jechalibyście po kolei tą ścianę i okazałoby się, że w jednym narożniku jest jaśniej lub ciemniej niż w drugim. Dlatego przed usypaniem 1 kg porządnie mieszam ten worek tak, żeby się składniki w środku wymieszały. Jeżeli macie worek 2-kilogramowy i rozrabiacie od razu 2 kg, no to wsypujecie całą zawartość opakowania i potem wymieszacie to mieszadłem. No i tutaj kładę na wagę opakowanie, w którym będę mieszał, zeruję wagę, dosypuję kilogram fugi, odmierzam odpowiednią ilość wody, no i tutaj musicie sobie przeliczyć, ile na kilogram wody potrzebujecie, macie miarkę, wlewacie, jest wszystko zgodnie z instrukcją. Podczas mieszania tej fugi będziecie mieli wrażenie, że tej wody jest za mało, ale mieszajcie aż do momentu, w którym ta fuga zacznie się wam ładnie mieszać. Fugę mieszam wolnymi obrotami, chodzi o to, żeby nie chlapało na boki i nie zapowietrzyć fugi. Jeżeli fuga będzie zapowietrzona, będzie miała w sobie pęcherzyki powietrza, a co za tym idzie, podczas fugowania te pęcherzyki będą widoczne w fudze. Dlatego warto zwrócić na to uwagę. Po odpowiednim wymieszaniu czekacie 5 minut na to, żeby tam reakcje zaszły w tej fudze i potem, żeby znów tą fugę doprowadzić do takiego plastycznego stanu, trzeba przemieszać ponownie i zacząć fugować. Do fugowania płytek dobrze jest używać takiej właśnie miękkiej, gumowej packi, która bardzo dobrze dopasowuje się do płytek. Za pomocą tej packi można dobrze wcisnąć właśnie tą fugę między szczeliny w płytkach i dodatkowo miękka packa nie porysuje wam miękkich płytek. Staram się wpychać tą fugę jak najbardziej w szczelinę. Chodzi o to, żeby głęboko ona weszła. Nadmiar fugi z płytek zbieram, tak żeby zafugować jak największą ilość płytek tym materiałem. Ponieważ jeżeli byście zostawiali ten materiał na płytkach, no to mniejszą ilość powierzchni płytek zafugujecie, będziecie mieli więcej do wyczyszczenia na płytkach, częściej będziecie musieli płukać packę z gąbką. Podczas nakładania fugi, gdy zbieramy nadmiar fugi z płytek, warto jest tak jeździć tą gumową packą, że przejeżdżając przez szczelinę, żeby nie robić wgłębień. Można to uzyskać przecierając właśnie te płytki pod kątem 45 stopni do spoin. Czasami może się zdarzyć, że na podłodze będziecie mieli inny kolor fug niż na ścianach, no to po wykonaniu fugowania na płytkach na ścianach jednym kolorem fug trzeba odczekać, aż one dobrze wyschną i potem taśmą zabezpieczyć tak, żeby fuga z podłogi nie przebarwiła tej fugi na ścianie. Jeżeli chodzi o formowanie fugi, no to ja miałem dość wysoką temperaturę, to jest 22 stopnie i suche powietrze, więc zaraz po wyrobieniu tego kilograma fugi od razu przystąpiłem do formowania fugi. I teraz czym będziecie dłużej formować tą fugę, tym bardziej będziecie tą fugę wypłukiwać jak gdyby ze szczeliny między płytkami. Ja zawsze próbuję to tak robić, żeby ta fuga lekko była poniżej płaszczyzny płytek, ale tak, żeby nie odkrywała płytki bez szkliwa. Przynajmniej w tym przypadku tak to zrobiłem. Napiszcie w komentarzu, jak głęboko wy formujecie tą fugę. Muszę wam powiedzieć, że raz układałem takie płytki, które przyjęły jak gdyby kolor fugi, wchłonęły ją w strukturę i nie można było tego oczyścić. Dlatego ja przed przystąpieniem do fugowania i układania płytek czytam instrukcję montażu płytek, czytam instrukcję do kleju, czytam instrukcję do fugi i
dodatkowo dzwonię jeszcze do producenta płytek i dopytuję, czy aby na pewno nie trzeba jakoś specjalnie zaimpregnować tych płytek, czy nie jest wymagana jakaś specjalna procedura fugowania. Trzeba też zwrócić uwagę na wchłanianie wody przez materiał, który fugujecie. Nie każda płytka tak samo wchłania wodę, dlatego warto jest przed fugowaniem dowiedzieć się, czy podłoże, na które będziecie nakładać fugę, będzie szybko czy wolno wchłaniało. Bo może się okazać tak, że urobicie sobie 2 kg fugi i potem już przy formowaniu fugi, którą nałożyliście na początku, będziecie mieli problemy z uformowaniem fugi, ponieważ ona już zaschła. Po uformowaniu fugi należy przemyć płytki i ile czasu macie na to, żeby umyć te płytki, no to przeczytacie na opakowaniu od fugi. Powiem wam szczerze, że najważniejsze co musicie zrobić, to wymienić wodę w wiadrze do fugowania. Jeżeli chodzi o mycie końcowe, no to w zależności od tego, jak fuga jest szeroka, jakie było chłonne podłoże, musicie ten czas dobrać właśnie do tych parametrów. Jeżeli za wcześnie zaczniecie myć, no to będziecie dalej wyciągać tą fugę ze szczelin i ona wam będzie brudzić płytki. Jeżeli za późno zaczniecie myć, no to nie domyjecie płytek w prosty sposób. Kiedy zacząć myć te płytki, już wynika po trosze z doświadczenia glazurnika. Gąbka nie może być mokra. Chodzi o to, że nie może z niej cieknąć woda. Po to mamy tutaj te 2 rolki w wiadrze do fugowania, żeby dobrze odsączyć tą gąbkę z packi. Jeżeli mógłbym coś poprawić podczas fugowania, no to proszę napiszcie o tym w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy, a jeśli film się wam podobał, no to proszę napiszcie komentarz, a ja już żegnam się z wami. Cześć!